Hej, z tej strony Necji, a w tym filmie przeanalizuję najnowszy Ignition teaser, a także opowiem o rzeczach, które do tej pory dowiedzieliśmy się o Natlanie. Czekałem trochę długo z tym filmem, ponieważ na temat Natlanu mamy cały czas bardzo mało informacji i miałem nadzieję, że ten teaser da nam trochę więcej rzeczy i dał. Dlatego pojawię się tu teraz. Przypomnę, że jeśli spodobał Wam się film, to nie zapomnijcie zostawić lajka i suba na kanale. Przypominam też o moim TikToku, a także Ko-fi, jeśli chcecie wesprzeć mój kanał. A teraz przejdźmy już do filmu. Może zacznijmy od pierwszej informacji na temat Natlanu, jaką dostaliśmy. Jest nim Genshinowa manga, która wyszła ponad rok przed premierą gry. Z niej dowiadujemy się, że mieszkańcy Natlanu, albo przynajmniej jednego plemienia, nazywani są dziećmi Muraty. To wskazywało nam na to, że Pyro Archon musi być wariantem Muraty Himeko z Honkai Impact Third. I jak widać, mieliśmy rację. Więcej informacji dał nam Travel Trailer, skąd wiemy, że Archon Quest tego regionu nazywać się będzie Rozżarzona Oda Rezurekcji, a z opisu zapisanego w skrypcie pierwszej cywilizacji Teibatu możemy wyczytać: powstań, o dzielny wojowniku, i chwyć swe przeznaczone zwycięstwo. Sam Dainslev przetacza nam natomiast słowa Pyro Archon, które ma ona nam powiedzieć podczas Archon Questa. Zasady wojny są tkane w łonie, zwycięzca jasno zapłonie, a przegrany zmieni się w pył. Wtedy też dowiadujemy się, że jest ona bogiem wojny. Wraz z wyjściem wersji 1.0 otrzymaliśmy też artefakty Lava Walker, z których dowiedzieliśmy się o istnieniu w Natlanie miejsca nazywanego Mare Jivari, czyli strefy śmierci pełnej lawy, którą mało kto się zapuszcza. To także prawdopodobnie tam odnaleziony został Bennett. Przez kolejne 3 lata nie dostaliśmy żadnej nowej informacji o Natlanie. Oprócz tego, że znajdują się tam gorące źródła. Wszystko zmieniło się jednak wraz z wyjściem Fontaine, gdzie dostaliśmy Token Stick, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o istnieniu 6 różnych plemion w Natlanie, a także Nevilet powiedział nam, że w regionie tym żyją smoki, które przeszły przez długi proces ewolucji, by móc żyć razem z ludźmi. Teraz wiemy, że smoki te nazywają się Sauriany. Sauriany natomiast bazują na kryptydach występujących na terenach Afryki i Ameryki Łacińskiej, takich jak Muhuru czy Mahamba. Istnieje 6 znanych nam gatunków Saurianów i wszystkie wydają się posiadać w sobie elementy Pyro i dodatkowo jeszcze jednego elementu. Na ten moment znamy nazwę tylko jednej grupy Saurianów, Tepetlisauri, czyli Geosaurianów, żyjących w kopalniach na wschodzie regionu wśród plemienia Nanackajan, nazywanych też dziećmi Echa. Każdy gatunek saurianów wydaje się mieć swoje charakterystyczne cechy. Geosauriany mogą na przykład nurkować pod ziemię i jeździć po ścianach. Hydrosauriany pływać po wodzie i lawie, a Dendrosauriany skakać po pnączach. Wracając do samych plemion, mamy na ich temat bardzo mało informacji. Oprócz Nanackajan wiemy także, że wśród plemienia powiązanego z latającymi saurianami żył niegdyś Kuntur, nazywany niekochany przez słońce, ponieważ tam, gdzie się pojawiał, słońce zawsze chowało się za chmurami. Miało to mieć związek z błędem, który popełnił jego ojciec. Kuntrowi udało się jednak czegoś dokonać, nie wiemy aktualnie co to było, i zyskał uznanie latającego sauriana o imieniu Iktomisaurus. Przejdźmy w końcu do samego Ignition teasera. Jeśli wejdziemy w opis, możemy tam zauważyć prawdopodobną modlitwę do Pyro Archon. O Boże ognia, piekieł i wojny. Twój los wykuty wśród walki. Twa ścieżka stworzona z chwały i renomowanych imion. Twój blask podobny do potęgi zachodzącego słońca. Zbieramy się pod płomieniami zebranych gwiazd, by świadczyć zwycięstw i porażek tego turnieju. Z teasera możemy jasno założyć, że cały Archon Quest będzie opierać się na corocznym turnieju pomiędzy plemionami Natlanu. Nie wiemy aktualnie jaka jest nagroda, ale może to być powiązane z płomieniem, który jesteśmy w stanie zobaczyć na końcu. Dalej zaprezentowane są nam postaci, które spotkamy w Natlanie. Są to kolejno Mualani, posiadająca Hydrovision, Kachina z Geovision, Kinich z Dendrovision, samozwańczy wspaniały pan smoków Kuhul Ajaf, Sitlali z Cryovision, Silonen z Geovision, Jansan z prawdopodobnie Pyrovision, Czaska z Cryovision oraz Mawuika, Pyro Archon, która wydaje się być, jak wspomniałem wcześniej, połączeniem Muraty Himeko i Phoenix Fuhue z Honkai Impact Third. Są pokazani także Il Capitano, czyli prawdopodobnie pierwszy Fadui Harbinger, i Ororon, który także wydaje się pochodzić z Natlanu, jednak jednocześnie być w pewien sposób inny od wcześniej widzianych postaci.
Teraz skupię się na samej Mawujce. Nawiązuje ona do Mahuiki, czyli boga ognia wśród Maori, czyli rdzennych ludów Nowej Zelandii. Mahuika miała być młodszą siostrą bogini śmierci Hinenoitepo oraz to ona miała ukazać Mauiemu sekret stworzenia ognia. W Genshinie natomiast Mawuika wydaje się być tak na pierwszy rzut oka przedstawiona jako kolonizator. Jej ubrania zupełnie nie pasują do otoczenia oraz tworzy coroczny turniej, w którym przedstawiciele plemion mają ze sobą walczyć. Nie powiem, mocno mi to przypomina Igrzyska Śmierci. Mawuika wydaje się też posiadać moc przemiany w Feniksa. Co ciekawe, z wszystkich zaprezentowanych postaci, Citlali jako jedyna ma imię używane przez meksykańską ludność rdzenną o azteckim pochodzeniu. W samym teaserze brakuje jeszcze jednej postaci, którą już poznaliśmy. Mówię o Spalankwe, które pojawiły się w drip marketingu Nevilleta. Już wtedy pojawiły się teorie, że tak jak on, Spalankwe może być jednym ze smoczych władców, na co wskazuje jego tytuł, ten pochowany z pierwotnym ogniem. Ignition Teaser wydaje się tej teorii potwierdzać, a przynajmniej jej nie zaprzeczać. Pod sam jego koniec możemy zobaczyć, jak Mawuika podchodzi do ognia, które zawiera w sobie elementy Saurianów, a następnie dzieli się na 6 części. Ogniem tym może być Spalankwe, który rozdzielił w ten sposób swoją moc między aktualne gatunki smoków. Na tym zakończmy analizę Ignition Teasera i przejdźmy do szybkiego omówienia Talking Sticka oraz artefaktów Unfinished Reverie, które dają nam wgląd na wydarzenia z historii Natlanu. Talking Stick opowiada o tym, jak prawdopodobnie ponad 1000 lat temu nad Natlan nadciągnęła katastrofa, prawdopodobnie powiązana z Abyssem. Z tego powodu Tenoch, który nie należał do żadnego plemienia, udał się na wyprawę, gdzie zabrał ze sobą przywódcę każdego plemienia Natlanu oraz ich Sauriany, by razem zatrzymać nadciągającą czarną falę. Byli to Wanjiru i jej Saurian Kayeke, Menilek z Gnowbow, Sanhach Kompore i Mahamba, Burkina i Kongamato, Sunjata i Muhuru, którzy jako jedyni opisani zostali jako przynależący do plemienia Nanatskajan, oraz gigant Tupac, który jednak prawdopodobnie nie posiadał żadnego Sauriana, ponieważ żaden nie był w stanie go udźwignąć. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kulturowych nawiązaniach między postaciami i ich Saurianami, bardzo polecam film Whale Milk na ten temat. Link znajdziecie w opisie. Artefakty Unfinished Reverie mówią natomiast o innej wyprawie wojennej, tym razem rozpoczętej przez bezimiennego bohatera o czerwonych oczach, który zebrał drużynę składającą się z Stakuk, chcącego uratować wszystkie Sauriany Yupanchuai oraz braci Atavalpa i Vaskara. Ich głównym celem było obalenie ówczesnego trena Natlanu, będącego półczłowiekiem. Miał on mieć w podziemiach swojego zamku ogromny, bestialski konstrukt, a następnie rozkazał spalić każdego, kto wiedział o jego istnieniu. Ostatecznie udało się obalić tyrana, jednak tego dnia słońce przykryte zostało przez czarny cień. Tak przynajmniej brzmi oficjalna wersja wydarzeń, a czy tak było naprawdę, a może jest to sfabrykowana historia, tego nie wiemy. To na tyle z tego filmu. Chciałbym bardzo mocno podziękować wszystkim za obejrzenie całości do końca. Szczerze, ten teaser wziął mnie mocno z zaskoczenia. Myślałem, że pojawi się dopiero w przyszłym tygodniu. Jeśli macie jakieś pytania bądź są rzeczy, o których zapomniałem powiedzieć, napiszcie o nich w komentarzu. Jeśli spodobał wam się film, zostawcie lajka i suba. A także sprawdźcie mojego TikToka. A teraz się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć.